Cześć, z tej strony Radek. W dzisiejszym odcinku omówię w pierwszej części filmu drogi, które zostały otwarte w tym roku do ruchu, natomiast w drugiej części drogi, które powinny zostać otwarte do końca bieżącego roku. Jeśli mówimy o autostradach i drogach ekspresowych, to 27 kwietnia została otwarta droga ekspresowa S3 pomiędzy Brzozowem a Miękowem długości 22,4 km. Odcinek ten znajduje się pomiędzy Szczecinem a Świnoujściem. Znacznie ułatwił podróżowanie do i z nad morza. Drogę budowała firma Budimex. Wzdłuż S3 została wybudowana jedna para mopów, Przybiernów Wschód i Przybiernów Zachód. Poza tym wybudowano węzły Brzozowo, Przybiernów, Babigoszcz i Miękowo, a także kilka dużych przejść dla zwierząt. Do użytku 17 maja została oddana druga nitka drogi ekspresowej S1 prowadzącej z Pyrzowic na połączeniu A1 z S1 do węzła Podwarpie na połączeniu S1 z drogą krajową nr 86 oraz 91. Długość odcinka to 9,7 km. S1 budowała firma Rubał Polska. Po drodze mijamy węzły Pyrzowice, Lotnisko, Mierzęcice i Podwarpie. Natomiast od dnia 14 czerwca kierowcy mogą już jeździć po drodze ekspresowej S19 od węzła Janów Lubelski do węzła Lasy Janowskie. Odcinek ten znajduje się pomiędzy Lublinem a Rzeszowem. Długość drogi to 8 km. S19 budowała firma Strabag. – 23 czerwca otwarto nitkę zachodnią drogi ekspresowej S17 na węźle Warszawa-Lubelska długości 1,7 km. Sam węzeł ma już otwarte wszystkie łącznice. Niestety, ale do czasu otwarcia tunelu wzdłuż S2 pojazdy ciężarowe nie mogą jechać do i z kierunku Poznania. Drogę realizowała firma POR. Omówię teraz drogi, które będą lub powinny być otwarte do końca 2021 roku. Zostanie otwarta autostrada A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków Trybunalski Południe długości 16 km. Otwarcie powinno nastąpić we wrześniu 2021 roku. Drogę buduje konsorcjum Strabag i Budimex. Jadąc dalej na południe, otwarty będzie kolejny odcinek A1 od węzła Kamińsk przez Radomsko do granicy województw łódzkiego ze Śląskim. Długość drogi to 23,7 km. Oddanie powinno nastąpić w listopadzie. Drogę buduje konsorcjum firm Strabag i Budimex, a drugi odcinek firma Intercor. Cała budowana A1 będzie posiadała nawierzchnię betonową oraz od razu 3 pasy ruchu w każdą stronę plus pas awaryjny. Do ruchu ma zostać oddana długo wyczekiwana droga ekspresowa S2 w Warszawie pomiędzy węzłem Warszawa Puławska i Warszawa Wilanów. Droga ta połączy zachodnie autostrady i drogi ekspresowej w Polsce z tymi po stronie wschodniej. Długość drogi, gdzie również znajduje się tunel pod Ursynowem, to 4,6 km. Oddanie ma nastąpić w drugiej połowie roku. Drogę buduje firma Astaldi. Kolejna droga, która będzie otwarta, to S3 od węzła Polkowice Północ do węzła Lubin Północ. Tutaj, podobnie jak w przypadku S2 w Warszawie, droga ta jest ostatnią wyrwą w całej istniejącej S3. Dzięki temu odcinkowi będzie się dało dojechać S3 od Bolkowa aż do Parłówka, który znajduje się koło Wolina. Jedyny odcinek, gdzie na S3 będą trwały jakieś prace na tym całym odcinku, to rozbudowa węzła Kijewo koło Szczecina, gdzie S3 idzie wspólnym śladem z A6. Droga ekspresowa S3 pomiędzy Lubinem a Polkowicami ma długość 14,4 km. Powinna zostać otwarta w październiku tego roku. Drogę buduje firma Mota. W listopadzie do ruchu powinna zostać otwarta droga ekspresowa S5 od węzła Białe Błota do węzła Szubin Północ. Długość odcinka to 9,7 km. Kontrakt realizuje Kobylarnia.
Dzięki temu odcinkowi będzie dało się dojechać drogą ekspresową do i z Bydgoszczy od strony Poznania i Wrocławia. Do pełni szczęścia będzie brakowało odcinka od Bydgoszczy do autostrady A1 w Nowych Marzach. Tutaj otwarcie ma nastąpić w przyszłym roku. W tym roku do ruchu powinna zostać otwarta droga ekspresowa S7 pomiędzy Mławą a Płońskim. Długość drogi to 57,2 km. Otwarcie ma nastąpić jesienią. Kontrakty realizują firmy POR i Strabag. Po drodze będzie kilka mopów oraz węzły drogowe, m.in. w Mławie, Strzegowie, Glinojecku i Płońsku. Również w tym roku do ruchu otwarty będzie krótki odcinek S7 długości 3,2 km od węzła Tarczyn Północ do węzła Tarczyn Południe. Otwarcie ma nastąpić w lipcu. Drogę buduje firma Mota. Kolejny odcinek S7, po którym powinniśmy pojechać, to Szczepanowice-Widoma długości 14 km. Droga ta znajduje się pomiędzy Miechowem a Krakowem. Buduje ją firma Mota, a otwarcie powinno nastąpić w październiku. Ostatnim odcinkiem S7, który powinien być otwarty pod koniec tego roku, znajduje się na Zakopiance pomiędzy Krakowem a Zakopanem, pomiędzy miejscowością Lubień a Naprawa. Długość drogi to 7,6 km. Kontrakt realizuje Strabag. Niestety, ale w tym roku nie będzie otwartego tunelu łączącego wspomniany odcinek z odcinkiem od Skomielnej Białej do Chabówki. Otwarcie tunelu ma nastąpić w przyszłym roku. We wrześniu do użytku powinna być gotowa droga ekspresowa S11, czyli południowo-zachodnia obwodnica Kępna. Długość to 7 km. Budowę realizuje firma Intercore. Z minusów: mimo że jest to droga ekspresowa, to na południowym odcinku będzie posiadała tylko jedną jezdnię z jednym pasem w każdą stronę. Pod koniec tego roku kierowcy będą mieć możliwość poruszania się po zachodniej obwodnicy Łodzi, czyli drodze ekspresowej S14. Oddane zostanie 12,2 km od węzła Łódź Teofilów do węzła Łódź Lublinek. Kontrakt realizuje Budimex i Strabag. Do pełni szczęścia będzie brakowało budowanego odcinka od węzła Łódź Teofilów do węzła Emilia, który znajduje się na połączeniu z autostradą A2. Po otwarciu Łódź jako pierwsze duże miasto w Polsce będzie miało pełną obwodnicę dookoła miasta. Mówiłem o tym w dedykowanym filmie o obwodnicach, który wyświetla się w prawym górnym rogu. W lipcu otwarta zostanie jedna jezdnia obwodnicy Tomaszowa-Lubelskiego, długości 10 km. Trasa znajduje się wzdłuż drogi ekspresowej S17 pomiędzy Lublinem a granicą Polski z Ukrainą. Kontrakt realizuje Mota. Do końca tego roku kierowcy powinni pojechać po kilku odcinkach drogi ekspresowej S19, zwanej Via Carpatia, pomiędzy Lublinem a Rzeszowem. Udostępnione zostaną odcinki od węzła Lublin-Węglin przez Kraśnik do węzła Nisko Południe oraz od węzła Podgórze do węzła Kamień. Łączna długość odcinków to 101,8 km. Odcinki będą udostępniane stopniowo od sierpnia do listopada. Drogę budują firmy Aldesa, Mota, Strabag, Mosty Łódź oraz Budimex. W tym roku pojedziemy kilkoma odcinkami drogi ekspresowej S61 zwanej Via Baltica o łącznej długości 78,6 km. Pomiędzy Ostrowią Mazowiecką a Łomżą udostępniony kierowcom zostanie odcinek pomiędzy węzłem Śniadowo a Łomża Zachód. Długość to 24,2 km. Oddanie powinno nastąpić w listopadzie. Dwa odcinki realizują firmy Polakła i Mota. Kolejny odcinek, który będzie oddany do ruchu, to 34,4 km S61 pomiędzy węzłami Kolno, który znajduje się kilka kilometrów na północ od Łomży, przez Stawiski do Szczuczyna. Otwarcie powinno nastąpić w lipcu tego roku. Dwa odcinki buduje Strabag oraz Budimex. Ostatni odcinek S61, który będzie udostępniony kierowcom, znajduje się pomiędzy węzłami Wysokie, czyli około 10 km na wschód od Ełku, do węzła Raczki, gdzie budowana S61 połączy się z istniejącą S61. Długość drogi to 20 km. Kontrakt realizuje Budimex.
Dziękuję wymienionym osobom i firmom za pomoc w realizacji filmu. Jeśli spodobał Ci się mój film, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę oraz napisz komentarz, co Ci się podobało lub nie. Dzięki.